Hej, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Zapraszam Was serdecznie na weekendowego vloga. Dzisiaj wybieramy się do Gimy. Jesteśmy już prawie przy Water Park. Tak? Mogę tak powiedzieć? Wodny park. Chyba po polsku w taki sposób się mówi. I jesteśmy już bardzo blisko. Będziemy się bawić w wodzie, dlatego że jest strasznie gorąco. My już wcześniej obiecaliśmy Eliaszowi, że pojedziemy na wodną zabawę właśnie z okazji jego urodzin, ale jak wiecie, pojechaliśmy do Josu na Hokansy. Co to jest Hokansy i czemu tam pojechaliśmy, to Was serdecznie właśnie zapraszam na ten film, jeżeli nie oglądaliście, a dzisiaj w piękną pogodę, słoneczną pogodę jedziemy do parku wodnego. Pierwszy raz, moim zdaniem, chyba, tak mi się wydaje, do tak dużego parku wodnego z dużą ilością ślizgawek, z jakichś takich wodnych fal, czy coś tego typu. Pierwszy raz w takim czymś będę, więc będzie to okazja, żeby razem spędzić, więc zapraszam Was serdecznie. Eliasz już też się chyba cieszy, chociaż widać, jakby bardziej chciał spać, a nie bawił się w wodzie. Za chwilę się rozbawi na pewno. My już jesteśmy w ogóle w strojach kąpielowych, mój mąż też. Mój mąż ma typowy koreański strój, ja mam typowy polski strój, a Eliasz ma miksik. No wiem. Dzisiaj spodziewał, że będzie całkiem sporo ludzi, ale właśnie chyba mamy szczęście, że nie ma, dlatego że dzieciaki już zaczęły rok szkolny, więc nie ma dużo osób, co nas bardzo cieszy. Nie musimy stać w kolejkach oraz będziemy mieli dużą okazję, żeby wszystko zwiedzić i zobaczyć, plus może będę mogła więcej coś nagrać, bo jak za dużo ludzi jest, to też nie wypada tak komuś przed kamerą w strojach kąpielowych latać. No, wydaje się bardzo duży i z tego, co mój mąż przeczytał, to jest największy w Korei park wodny. Zajęliśmy teraz miejsce, żeby sobie coś zjeść. Dzisiaj będziemy mieli kurczaka oraz napoje z Mega Coffee. Eliasz gdzieś idzie, patrzę, a nie, wraca. Ogólnie fajnie jest, tylko z wielu atrakcji mój syn nie może skorzystać, bo niestety trzeba mieć te 1,10 m, 1,20 m, więc te wszystkie zjeżdżalnie niestety nie są dla niego, więc będziemy dopiero następnym razem myśleć do takiego miejsca, żeby pójść właśnie kiedy Eliasz troszeczkę podrośnie, ale na przykład na falach bawiliśmy się fajnie, tylko chyba trafiliśmy na krótką przerwę, bo przez dłuższy moment nie było żadnej fali, ale i tak było naprawdę super. Za chwilę powinien być mój mąż, wtedy zjemy i pójdziemy dalej się bawić, bo dzisiaj prawie cały dzień tutaj spędzimy. Ja może się przejdę i Wam pokażę, jak tutaj wygląda w ogóle później. Mój mąż ma Blue Lemonade, ja mam oczywiście Chango i Elia ma Dalgi Uju. Wzięliśmy kurczaka tego typu. To jest kurczak z taką posypką serową. Dobrze. Sam park miał dwie strefy. Jedna była w środku wielkiej, ogromnej wręcz hali, w której znajdowała się część rwącej rzeki oraz place zabaw bardziej przystosowane dla najmłodszych. Do tego była część na zewnątrz, gdzie było więcej atrakcji dla dzieci oraz dorosłych powyżej 1,20 m, 30 m.
I jedną z głównych atrakcji była ogromna fala, która znajdowała się na środku całego placu i naprawdę wyglądało to niesamowicie, jak możecie zobaczyć na filmiku. I większość właśnie czekało na to, aby ta fala właśnie ich porwała w kamizelkach. W całym aquaparku musiały być kamizelki oraz czapki na głowach. To była jedna z takich głównych zasad, którą wszyscy musieli przestrzegać. Obojętnie, czy potrafiłeś pływać, czy nie, musiałeś mieć na tych atrakcjach kamizelkę. Jedna z najbardziej interesujących to była ta wielka tuba, w której zjeżdżało się w grupie około 5 osób na ogromnych pontonach. Efekt niesamowity. Niestety my nie mogliśmy skorzystać z nich, dlatego że nie chcieliśmy osobno, a też Eliasz oczywiście nie mógł z tego skorzystać. Spójrzcie, jak ta tuba wygląda. Niesamowita. Jesteśmy teraz w Hugeso i zjemy jakiś lunch tutaj, później pojedziemy dalej na domek. Dzisiaj jest Dzień Domku. Pokażę Wam pensjonat, w którym się zatrzymaliśmy. Dobra, chłopaki wyszli z łazienki, więc pokażę Wam przy okazji, jak wygląda Hugeso. Jakie taekwondo? Mamy takie miejsce, gdzie możemy sobie bardziej takie przekąski, kurczaka zjeść, kondogi, kiełbaskę, a my idziemy na normalny posiłek w restauracji i przy okazji mamy też sklepik od razu. Mamy chrupki, jakieś naklejki dla dzieci, zabawki i mamy też przetwory, które są znane z tego regionu. Mają dżem i to jest dżem z koreańskiego melona, azjatyckiego. Widocznie to miejsce jest popularne właśnie z tego melona. Wygląda tak w środku. Tutaj mamy menu, co można znaleźć, a zamawiamy w maszynie. Znaleźć miejsce do siedzenia, jest jakieś wolne tutaj. O, tutaj usiądziemy sobie. Chodź, Elia! Tutaj mamy wodę, stanowiska do wody, więc możemy sobie brać ile chcemy. Kubeczki tutaj są, takie papierowe i nalewamy tu. No, tu nalej. Zimna też. No to jest zimna. Hejka, jesteśmy teraz na domku, więc postanowiłam, że Wam pokażę, jak tutaj wygląda. Jesteśmy w pension, pool pension i jest to miejsce, gdzie mamy po prostu domek oraz basen. Dlatego to się tak też nazywa, pool pension, i postaram się Wam pokazać mniej więcej, jak tutaj wygląda, żeby przy okazji znajomym nie przeszkadzać, więc zaczniemy chyba od naszego pokoju, jeszcze nie wiemy, ale prawdopodobnie tak. To jest taki malutki pokoik z oknem oraz z takimi drzwiami tarasowymi i mamy duże jedno łóżko oraz toaletkę, która wygląda w taki sposób. Nic wielkiego, ale myślę, że wystarczająco. Można wyjść na zewnątrz oraz jest klimatyzacja, więc nie będzie tutaj za ciepło. Wychodzimy i po lewej stronie jest łazienka.
W łazience znajdowało się okno na zachód słońca, więc wyglądało przepięknie. Co prawda nie mogłam z wanny skorzystać, dlatego że byli także inni ludzie. Z tego też powodu mogę Wam pokazać tylko i wyłącznie część budynku. Za wiele niestety nie mogłam nagrać, dlatego że było pełno ludzi, a razem mieliśmy do spędzenia tylko jeden dzień, więc nagrałam tylko tyle, ile mogłam. Daj spokój. Taka głupia sytuacja, słuchajcie, bo byłam przed chwilą oddać prezenty do Eliasza przedszkola i niestety pani mi nie przyjęła ich. Powiedziała, że nie można, więc trochę mi się smutno zrobiło. No niestety, tak wyszło, więc tak zostanie. Zaniosę po prostu je później, kiedy będziemy szli. Będę szła odebrać Eliasza, no ale co przedszkole to inaczej, jak to się mówi, i niestety tutaj nie można żadnych takich prezentów przynosić, więc trochę się załamałam, bo były bardzo ciężkie, okazało się. Nie pomyślałam, że aż takie ciężkie, no ale tak bywa. Zaniosę je po prostu, kiedy będą dzieciaki wracały z przedszkola, z zajęć, to wtedy dam wszystkim, żeby nie było troszkę słabo, dlatego że nie wszystkie dzieci są wtedy w szkole, a po szkole na placu zabaw, a druga rzecz to jest to, że nie wszystkie dzieciaczki są z jego klasy, a aż tylu prezentów, ilu jest na placu zabaw, nie mam, więc jest to takie no nie do końca fajne. I myślałam, że uda się to jakoś ułożyć, może za rok w takim razie nie kupię prezentów i sprawa będzie rozwiązana. Dopiję kawę i zaczynam sprzątać. Może być troszkę głośno, dlatego że mamy włączoną klimatyzację, bo jest naprawdę gorąco, ciepło ostatnio nie odpuszcza, chociaż z tego co patrzę, to może za 2 tygodnie, czyli początek września, drugi tydzień września będzie po 28 stopni, ale słuchajcie, ja pierwszego mam oprowadzanie. Przyjeżdżają dziewczyny, które zaproponowały, żebym ja je oprowadziła po Busan i Gyeongju, więc będzie gorąco, to na pewno. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze nawadniać. Postaram się jakoś to szybko ogarnąć, jakoś dobrze, dlatego że dużo czasu nie będzie, więc te atrakcje są ustawione tak, żebyśmy miały w miarę intensywnie to, ale też żebyśmy się po prostu nie zagotowały od temperatur. Dobra. Dobrej kawki Wam także życzę, jeżeli pijecie, oglądacie, niektórzy gotują, więc tutaj ode mnie miłego gotowania albo jedzenia, picia kawy, a ja się zbieram, bo już gadam za dużo. Ostatnio dorobiłam się nowych akcesorii, to chyba o mojej butelce mówiłam Wam, że mam w takim żółtym kolorze i ostatnio ten żółty zrobił się taki popularny, że nawet akcesoria do DJ Osmo są w żółtym kolorze. Wybrałam w tym żółtym, dlatego że inne kolory mi się po prostu nie podobały, a chciałam coś kolorowego. Były czarne, ale ile można tego czarnego mieć, więc zdecydowałam się na taki żółty. Jest to cover taki, że normalnie ten cover to jest od tego, co przyszło mi w DJ Osmo nowym i teraz mam takie 2 opakowania i chodzi o to, że bardzo często mi się odwraca ta kamerka i pokazuje się ta, jak ona się nazywa, lensy
lensy, można tak powiedzieć, obiektyw pokazuje mi się i wtedy on po pierwsze jest narażony na zniszczenia, po drugie nie powinno się to tak obracać ciągle, bo także niszczy się mechanizm, więc zakupiłam sobie takie opakowanie. Ono jest nakładane tutaj przez to, dzięki czemu tak fajnie się zamyka w taki sposób, potem zamykamy tak i nawet jak spadnie, to nie mamy problemu, żeby tutaj się coś otworzyło i zepsuło. Słuchajcie, do tego dodatkowo i tak chciałam kupić sobie takie do noszenia w taki sposób, dzięki czemu mogę wziąć mniejszą torebkę, nie otwiera mi się on w torebce, to też jest bardzo ważne i myślę, że bardzo fajnie wygląda. Mam tylko problem, gdzie przywieszać sobie, może tutaj na ten paseczek, tak przykładać ten mój, jak on się nazywa, mikrofonik. Co prawda mój DJ Osmo jeszcze ma jedną fajne akcesorium, które może później Wam pokażę, jak je ściągnę. Także bardzo fajne dla osób, które interesują się ogólnie, wiecie, robieniem filmów i mają taki sprzęcik, to są takie właśnie akcesoria, które ja lubię i mogę Wam polecić. W późniejszym czasie pokażę Wam po prostu, co ja mieszam. Dobra. I tak przy okazji, jako że ostatnio bardzo często się pytaliście o filtry, to chciałabym w tym odcinku pokazać Wam wszystkie filtry, jakie mam i które używam, jeżeli chodzi o wodę, bo jest duże zainteresowanie w tym temacie, więc czemu by nie porozmawiać, dać Wam znać, o co chodzi z tymi filtrami. Ja ogólnie mam filtry dwa rodzaje i dwa są w łazience i pokazuję Wam, jak to wygląda. Zacznijmy od pierwszego filtra. Filtr, który mam tutaj, to jest ten do słuchawki prysznicowej. Już widzicie, kolor mocno zmienił, więc może pójdę i wymienimy sobie taki filtr. Dobra, i mam tutaj dla Was filtry, które ja kupuję w Daiso. Możemy też kupić je na kupankę, ale w Daiso są za 2000, chyba nawet wcześniej były za 1000, więc chyba cena podrożała. I spójrzcie, jaka różnica jest koloru, jeżeli chodzi o filtr, który był używany miesiąc i filtr, który jest nowiutki, bialutki. Więc widzicie, jaka jest spora różnica między nimi i to są specjalne słuchawki, które możecie kupić w Korei. Z tego co kojarzę, w Polsce już na spokojnie można je kupić przez internet na przykład, czy na Allegro, tylko musicie po prostu wpisać. Też one czasami ciężko wychodzą, wygląda w taki sposób i tak samo je wkładamy do środka. One, jak widzicie, mają specjalne takie wypustki tu i z tej strony, tak, żeby nie wyciekało i tylko woda filtrowana przechodziła przez ten filtr. Zamykamy w taki sposób. Tutaj w tym filtrze także jest w samej słuchawce, ja jeszcze tego nigdy nie wymieniałam, ale będę musiała już w końcu tam przeczyścić i wymienić. Także ta słuchawka ma specjalne kuleczki i filtr, który wymieniamy. Tylko właśnie ja nie mam zapasowego tutaj tego wszystkiego, więc muszę w pewnym momencie to sobie na spokojnie kupić i wymienić. I ostatni mój zakup, który mam w domu, to już Wam pokazuję. I to jest nowość nawet w Daiso. W Daiso jeszcze nigdy nie było tego, ale ja widziałam przez internet na Coupang. Na Coupang wychodzi to drożej. Tutaj zapłaciłam 5000. Jest to filtr do kranu. Taki filtr, który montujemy wkręcając zamiast tej innej zapasowej końcówki. I słuchajcie, te filtry wyglądają w środku tak. Jeszcze ich nie wymieniałam i nie będę ich jak na razie wymieniała. Poczekamy po prostu, jak zużyje się ten tutaj. Montowanie jest bardzo proste. Dostajemy wszystkie takie potrzebne rzeczy do zamontowania i wystarczy wkręcić. Ja to wszystko sama zrobiłam, użyłam troszkę więcej siły i na spokojnie nie ma problemu. Jeżeli wymieniamy, to wymieniamy tylko tutaj, czyli otwieramy tą metalową część na spokojnie, później wkładamy sobie nasz filtr
i filtruję wodę, bo oczywiście pod prysznicem i w kranach mamy taką samą wodę, więc trzeba tu i tu wymieniać filtr. Ja liczę na to, że to troszkę mi pomoże im z moją skórą na twarzy, dlatego że myję przecież tą wodą codziennie moją twarz, włosy. Ogólnie mi się wydaje, że włosy się troszeczkę poprawiły od kiedy mam filtr pod prysznicem, ale to zobaczymy, bo wiecie, w Korei ogólnie ta woda nie jest najlepsza i nie działa to zbyt dobrze na nasze włosy, te polskie takie włosy. I nie mam aż takich dużych ostatnio problemów z wypadaniem, ale też używam specjalne szampony do wypadania włosów, więc staram się jak najwięcej. Zauważyłam jedną rzecz, że mam mniej baby hairów, bo oglądałam ostatnio mój bardzo stary film, gdzie te baby hair były bardzo takie malutkie i pełno ich wystawało z włosów, a teraz niestety jak patrzę w lustro, to ich za dużo nie mam. Nie wiem, czy to już po prostu, wiecie, wiek na mnie tak działa, czy co. No zobaczymy. Dobra, ja będę się szykowała, bo mój mąż niedługo będzie. Jeszcze nie wiem, czy pójdziemy, czy do restauracji będziemy jeść coś, czy dlaczego w ogóle przyjeżdża, bo tylko poinformował mnie, że będzie, więc się zbieram do szykowania mojej twarzy, moich włosów, wszystkiego. W ogóle nagrałam dla Was część filmu, ale okazało się, że mój mikrofon został w pokoju obok, więc nie wiem, jaki będzie głos. Tamtą część zobaczę, może zrobię jakieś informacje, o czym tam gadałam, ale dobra. Robię koktajl, więc przy okazji odpowiem na jedno pytanie związane właśnie z jedzeniem. I chodzi tutaj oczywiście o pytanie, czy jak się nauczyłam koreańskiego i czy mój mąż gotuje w domu. Mój mąż, tutaj od razu odpowiedź na to pytanie, nie gotuję w domu, większość ja gotuję, dlatego że ja zostaję w domu, mój mąż chodzi do pracy, więc ja gotuję. Mój mąż także troszeczkę się na mnie obraził i może to też jest spowodowane, czemu mój mąż za często nie gotuje w domu, dlatego że jak byłam w ciąży, przygotował dla mnie danie koreańskie, doenjanjjigae, i po prostu miałam lekki odruch, nie tą stroną co trzeba, dlatego że byłam w ciąży i nie mogłam wytrzymać zapachu w ogóle tej zupy. Teraz jest to moje jedno z ulubionych dań razem z kimchi jjigae, więc widzicie, jak działają hormony. Nie zawsze to, co uważamy nam nie smakuje w ciąży, nie znaczy, że normalnie nam też nie smakuje, ale mój mąż troszkę o tym nie pomyślał, troszeczkę chyba się zawiódł tym, że raz spróbował coś dla mnie ugotować i po prostu mi to nie, że nie zasmakowało, ale po prostu nie mogłam zdzierżyć smaku tego i zapachu. Druga rzecz, jak się nauczyłam koreańskiego, słuchajcie, druga rzecz, jak nauczyłam się gotować po koreańsku, to słuchajcie, po prostu czytałam książki kucharskie, oglądałam YouTube i tutaj podam Wam jedną taką kucharkę, od której się dużo nauczyłam i sporo zaczęłam od niej korzystać, to jest Mangchi. Mangchi jest bardzo popularną w ogóle youtuberką tu w social mediach, która naprawdę gotuje niesamowicie i ma bardzo dużą księgę przepisów u siebie na kanale, więc jeżeli chcecie spróbować koreańskiej kuchni, takiej przystępnej, to polecam Wam właśnie jej kanał na YouTubie. Naprawdę dużo ma tego wszystkiego, więc na pewno każdy dla siebie coś znajdzie i nawet podawała tam opcje wegetariańskie, więc myślę, że to jest też opcja dla tych osób, które właśnie szukają przepisów wegetariańskich w koreańskiej kuchni. I co jeszcze?
I także z książek, to może pokażę Wam przy okazji, jakie mam książki kucharskie, jeżeli chodzi o kuchnie koreańskie. Nie mam ich dużo, dlatego że większość korzystam właśnie z internetu i mam pierwszą książkę, to oczywiście Korean Home Cooking, Classic and Modern Recipes. Myślę, że to jest bardzo popularna książka. Ja w ogóle dorwałam ją jeszcze mieszkając w Polsce. Kupiłam ją przez Amazon i to polecała jedna z instagramowych dziewczyn, która gotuje, piecze chleby i której także mam książkę. I słuchajcie, chleb i okruszki. I to jest Eliza Murawska-Kmita. Jej mam książkę do pieczenia chlebu, z której korzystam bardzo często, tym bardziej, że teraz ponownie zaczęłam gotować chleby i mam oczywiście pierogi z kimchi, którą zakupiłam rok temu, naprawdę jest fajna, chociaż w jednym momencie tam nie byłam pewna, ile tego sosu sojowego, dlatego, że była jedna chyba duża, nie, 3 duże łyżki i okazało się to za dużo i się zastanawiam, czy to była wina mojego sosu sojowego, może zły użyłam. Ale ogólnie jest bardzo fajna, korzystam czasami, także ma fajne opcje dla dzieci, więc tutaj z tego też jestem zadowolona, bo właśnie no, dzieci nie do końca powinny takie, no nie wiem czy powinny, po prostu moje dziecko nie trawi ostrych rzeczy, dopiero teraz zaczyna coś tam więcej z nich korzystać, więc ta książka także mi się podoba. Dobra, już za dużo mieszam i tak właśnie w taki sposób się nauczyłam kuchni koreańskiej, na próbach, na błędach. Także sama szukam fajnych, ciekawych przepisów, czy to właśnie na różnych social mediach, czy to w książkach, a też sama po prostu próbuję. Próbuję znaleźć najlepsze przepisy, próbuję znaleźć takie przepisy, które będą mi i mojej rodzinie smakować, bo oczywiście to, co mamy w książkach, nie zawsze nam pasuje, ale po pewnych modyfikacjach od razu lepiej to wszystko smakuje. Dobra, mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie. Ja się zajmuję tym koktajlem, którym już miałam i później jeszcze powinna przyjść paczka, to Wam opowiem o przydatnych akcesoriach do DJ Osmo, które jak na razie najbardziej mi sprawiają frajdę w użytkowaniu. Jutro mój synek ma mulnurito, czyli wodną zabawę w szkole, więc zapakowałam mu już wszystkie rzeczy. Ma buty takie aqua shoes, strój kąpielowy oraz zmiana bielizny, więc myślę, że wszystko mam. Mam nadzieję, że chłopaki będą się jutro fajnie bawić. I lecimy teraz po małego. I mam nadzieję, że zdążę, chociaż jestem już w niedoczasie. Pokażę, jak wygląda to opakowanie, kiedy jest takie przywieszone. Myślę, że fajnie i właśnie zauważyłam, że jest bardzo bezpieczne. Nie telepie mi się jakoś tak specjalnie, jeszcze dodatkowo można je zabezpieczyć. I także dostałam to, co chciałam najbardziej, czyli to jest w ogóle takie specjalne zabezpieczenie do DJ Osmo, żeby go montować do standów. Tu jest specjalna taka nakrętka i już Wam pokazuję, o co mi chodzi. Ale za chwilę, ostatnio kupiłam takie opakowanie, które Monika mi poradziła kupić, bo jest fajne do lodów. Tanio, bo jakieś 5000 i słuchajcie, robię sama lody mango zrobiłam. Jeżeli macie jakieś fajne przepisy na lody, to dajcie znać, bo ostatnio jak mam ten blender, to mielenie tych wszystkich składników zamrożonych na lody jest bardzo wygodne i fajnie one wychodzą, więc jeżeli macie jakieś pomysły na dobre lody dla dzieci, zdrowe, to dajcie znać, a ja idę właśnie Wam pokazać, o co mi chodzi w tym. Dobra, i tutaj mamy taką sprzęt, który miałam wcześniej do kamery i to jest taki typowy stand do kamery. I tutaj mam taki typowy stand do kamery, zrobię go dużego, żebyście wiedzieli, o co mi mniej więcej chodzi.
Tak. Dobra, i on jest całkiem, widzicie, spory. I czasami jak chce się kamerę ustawić w miejscu, w którym po prostu nie ma nic więcej, to właśnie coś takiego jak najbardziej nam się przyda. I wtedy montujemy tak, że zaczepiliśmy w taki sposób, wkładamy to tu i zawsze możemy przymontować DJ Osmo. Już pokazuję Wam jak, tylko to jest taka wyższa szkoła. Dobra, słuchajcie, na tym stędzie już mam zamontowaną tą zawleczkę i teraz moim zadaniem jest wmontowanie jej DJ Osmo. Ta zawleczka ma za zadanie właśnie przytrzymywać nam DJ Osmo na stędzie, więc widzicie, jeżeli chcę ruszyć, to po prostu tu mam na dole, tak muszę mocniej przycisnąć i wtedy DJ Osmo na spokojnie mi wychodzi. Chodzi o to, że czasami w miejscach, na przykład w mieszkaniu tutaj, nie mam gdzie postawić DJ Osmo. Czasami jak będę rozmawiała właśnie do kamery, kiedy będę nagrywała takie siedzone filmy, to musi być na stędzie, a to jest mój jedyny stęd i on nie jest przystosowany do takiego szybkiego demontażu, więc myślę, że będzie bardzo fajnie wyglądać. Przepraszam, że jestem taka czerwona, a jest strasznie gorąco na zewnątrz i od razu zrobiłam się cała czerwona, więc ta akcesorium myślę, że będzie udane i korzystane w moim przypadku. Dobra, i zostało mi ostatnie akcesorium, które mam od Weroniki Truszczyńskiej, jak dobrze pamiętam. I ona polecała właśnie te magnesowe przystawki. Tutaj wkładamy nasze DJ Osmo w całości i potem mamy możliwość przysania naszego DJ Osmo do wszystkich metalowych części, do różnych takich, wiecie, infrastruktury, dzięki czemu możemy zrobić outfity, możemy sobie pogadać, możemy po prostu przyssać nasze DJ Osmo wszędzie, gdzie mamy metalową część, co jest dużym, ogromnym plusem i wiem, już ktoś to pokazywał, ale ja wymyśliłam coś innego. Coś śmiesznego, bo byłam w Daiso, koreańskim Daiso i znalazłam coś takiego. Słuchajcie, to są metalowe takie płytki, które są przyklejane na 3M. One ogólnie są do kuchni po to, żeby na przykład przyczepić magnesowy timer. A ja po prostu poprzyczepiałam to w niektórych częściach mojego mieszkania, gdzie najczęściej robię jakieś filmy, gdzie Wam coś pokazuję, kiedy stoi sobie DJ Osmo, to wtedy używam właśnie takich metalowych płytek, które przyczepiam w tych miejscach, dzięki czemu mogę przystać mojego DJ Osmo do różnych miejsc. Kosztuje to cały tysiak, a naprawdę dużo pomaga, bo nie musimy po domu chodzić z wielkimi stendami. I na samo zakończenie chciałam też Wam pokazać jeszcze jedno takie akcesorium, które fajne jest, bardzo pomocne, to taka gumowa nakładka, którą wkładamy DJ Osmo, dzięki czemu możemy go postawić wszędzie i nie musimy się obawiać tym, że na przykład nam upadnie. Ono właśnie przytrzymuje DJ Osmo, ma też miejsce do ładowania, czy tam do przetwarzania plików, przenoszenia plików na komputer. Jeszcze nigdy nie wypadło mi, DJ Osmo się na nim nie przewróciło, więc naprawdę polecam. Wiem, że były też inne nakładane, takie specjalne, ale te wkręcane czy nakładane zawsze jednak miały tą opcję, że mogłoby się przewrócić, coś się stać, więc wolę coś tego typu. Myślę, że te akcesoria mogły Wam się przydać, spodobać. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach, które Wam się najbardziej podobają. Ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy film i będziemy się widzieć w kolejnych, bo to już jest koniec. Zapraszam Was do polajkowania, subskrypcji kanału i do usłyszenia kolejnym razem. Pa!